To miał być lekki film o przygotowaniach do drogi, pożegnaniach i pasji, o tym, jak kochamy być w podróży. Na długo wyjeżdżacie? Nie wiemy. Nie wiecie. Ale wydarzyła się jedna niespodziewana rzecz, Nie wpuszczono nas na samolot. a dalej to już efekt domina. Kupowanie przez pośredników nam się odbiło czkawką. Rozumiem, jasne. I w związku z powyższym nie mogliśmy się dostać na ten lot. I udzielono nam, to na samym początku, błędnej informacji. W przeciwnym razie proszę pozostać na linii. Thank you for waiting. Myśleliśmy o tym, żeby w ogóle polecieć gdzieś indziej przez chwilę. Okej. Makaronę. Ale zacznijmy od początku. Właśnie w tym momencie rozpoczynamy nową serię. Zawsze, kiedy się pakuje w 2 plecaki na wyjazd, dociera do mnie to, że to jest taki moment szczerości z samą sobą. Taki moment bez ściemy, twardej weryfikacji, czego naprawdę potrzebuję w tej podróży, a co jest zbędne. Tyle, czyli leki na tarczycę, soczewki kontaktowe, okulary, gdyby soczewki nawaliły, dokumenty, portfel. Byłoby pewnie tego dużo mniej, gdyby nie te rzeczy w czarnym. To są rzeczy, które są potrzebne do realizacji filmów. A tutaj jest jeszcze komplet ubrań, w razie by linie lotnicze zgubiły to. Czyli cały krab ciuchowy, który idzie do bagażu nadawanego. Tak więc rozpoczynamy nową serię. Ci, którzy są z nami od lat, wiedzą, że taka seria taka przerwa zdarza się raz na mniej więcej 1,5 roku, kiedy znikamy na trochę dłużej i zawsze potem wracam taka lekko przyrzewiała. Stara ja, ale przyrzewiała, ale nowy jest na przykład aparat, nowy jest mikrofon, nowe są obiektywy. Będę się uczyć tego sprzętu na tym wideo właśnie. Jeszcze oprócz tego pakowania się musimy posprzątać dokładnie mieszkanie i wywieźć wszystkie inne rzeczy do rodziny gdzieś, dlatego że jest to wynajmowane miejsce i znowu wyjeżdżamy bez miejsca powrotu, chociaż ci, którzy obserwują nas na Instagramie, wiedzą, że kupiliśmy w 2021 stuletni, malutki domek w kompletnej ruinie, który remontujemy i jeszcze nie jest gotowy. To jest w ogóle długi temat, nie o tym jest ten film. Zastanawiałam się też, czy w ogóle o tym wspominać, ale wyjeżdżamy w momencie, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie wiem, kiedy obejrzycie ten film, ale za jakiś czas będzie już wiadomo trochę więcej, ale też pakuje się, ale moja głowa jest zupełnie gdzie indziej. Trochę déjà vu z 2020, wtedy nie wyjechaliśmy, dzisiaj wyjeżdżamy, naprawdę. No nic, to totalna mobilizacja. Chemię, jedzenie, jakieś tam ubrania, pościele, wszystko generalnie. Warszawa nie wyrabia z dystrybucją rzeczy i teraz będą jechać, część rzeczy będzie jechała do Łodzi i stąd będzie dystrybuowana też. Była kolejka? Nie, no kolejka to nie, ale sporo ludzi było. Zwalniając wynajmowane mieszkanie, zawsze zostają jakieś rzeczy, których nie zabieramy, a które chcemy zachować. Pościel, jakieś dodatkowe akcesoria komputerowe, w tym przypadku też ciepłe ubrania i jedzenie, które nam zostało. Całość spakowane w 2 walizki zawozimy na przechowanie do rodziny. Ojeju! O, to może być pigwa. Cieciorka. Cieciorka to Olka na pewno wykorzysta. Ostre mango. Na długo wyjeżdżacie? Nie wiemy. Nie wiecie. Bilet macie w jedną stronę. Tak, Mateusz mówi, że od 3 do 6 miesięcy, a mi się bardziej wydaje, że koło lipca, sierpnia może wrócimy. No dziwne, to jest chyba drugi raz w życiu, jak jestem w stanie głaskać, także nie wiem, może przed kamerą tak wygląda na taką milszą. Skończyło się. Tylko tata ma prawo. Weź. Drukujemy też dokumenty i zamykamy ostatnie sprawy. Mateusz w międzyczasie znalazł jeszcze nocleg dla Amerykanina, który tego dnia uciekł z Ukrainy, a mówię o tym dlatego, że do tej sytuacji jeszcze w tym odcinku wrócimy. Co znalazłeś? Tak, już mam nocleg, no. Już znalazłem nocleg dla ziomka. No dobrze, bardzo dziękujemy. Dzięki jeszcze raz, ja jutro się jakoś pojawię na moment jeszcze. No, do zobaczenia.
Dzięki, trzymajcie się. pa! Kurczę, myślałam, że już, ale to jest tylko zaświadczenie, że jest w trakcie badania. Oczekując na wyniki testów, jedziemy do Warszawy, skąd w kolejnym dniu wylatuje nasz samolot. Zatrzymujemy się u Adama i Ewy. Adam jest aktywnym zawodowo operatorem i nieraz pomógł mi w kwestiach związanych z filmami. To tak na marginesie. Czy mam Cię anonimizować? Nie. Dzień dobry. Ja wczoraj miałem dysonans i taki głupie uczucie, bo byliśmy na Podkarpaciu z ekipą, gdzie nad nami latały samoloty NATO, helikoptery, Black Hawki, jakieś zwiadowcze samoloty. Uchodźcy z Ukrainy zostali przyjęci przez hotel, w którym mieszkaliśmy. A my na dziedzińcu tego hotelu rozstawiliśmy różowego busika z napisem i kręciliśmy program. O wow. Czyli nie byłeś relacjonować wydarzeń, tylko wysłali Cię na reality, tylko inne. Tak. Więc no, wrażenie było takie sobie troszkę. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać. O. Negatywny. Negatywny. Woo! Nazajutrz żegnamy się, a przyjaciółka odwozi nas na lotnisko. Dziękuję. Dzięki, sorry. Nie wpuszczono nas na samolot. Kupowanie przez pośredników nam się odbiło czkawką. To kupiliśmy przez jedną z tych stron, która oferuje niskie ceny, niższe niż inni, ale nie daje różnych gwarancji. I okazuje się, że nie mamy dokumentów, które upoważniają nas do wjazdu do Tajlandii, w której mieliśmy spędzić tylko 3 godziny i się przesiąść. Ale Katar widzi tylko nasz lot do Tajlandii, więc wymaga od nas tych dokumentów. Parę dni temu dzwoniliśmy do nich, żeby zapytać, czy potrzebujemy tych dokumentów, bo byśmy wyrobili sobie Thai Pass i tak dalej. I powiedzieli, że nie, więc teraz próbujemy dojść do tego, kto zawinił i co możemy z tym zrobić, bo przypadną nam na przykład testy na COVID, które kosztowały 600 zł. No i być może same loty. Trochę nie wiemy, co robić, bo nie mamy dokąd wracać i nie możemy wylecieć jednocześnie. No cześć Ewa. Słuchaj, wiesz co? jest taka sprawa, nie wpuścili nas na samolot. Wracamy więc do Adama i Ewy, licząc na to, że znajdziemy rozwiązanie i będziemy mogli polecieć następnego dnia. Dzień dobry, long time no see. No tak, myśmy wtedy mogli zrobić ten test, jutro były wyniki, w środę byłoby spoko, nie? Jeśli byłyby loty, które trwają. To parę rzeczy, trzeba zapytać. Napiszę na kartce te rzeczy. Dobra. Trzeba na kartce. Czy na pewno bagażu nie odbieramy? Jest spoko, że te muzyczki są zawsze takie, żeby cię relaksować. To prawda. Ej, może oni specjalnie każą ci czekać, włączają tą muzykę, żebyś trochę ochłonął, zanim zaczniesz rozmawiać z kimś. Możesz również porozmawiać z agentem mówiącym w języku angielskim.
Prawdopodobnie będziemy zmuszeni powtórzyć testy PCR, żeby się wyrobić na którąkolwiek z opcji dostępnych. To jest jedna sprawa. I od razu pytanie, co by się okazało, gdyby test PCR był pozytywny u któregoś z nas? Czy będziemy mogli przebukować lot ponownie, gdyby taka sytuacja się... Bezpłatnie oczywiście. Mamy dwie opcje teraz. Albo przebukować bilet przez pośrednika, ale sprowadza się do tego, że jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, bo nie mamy żadnych dokumentów, które uprawniają nas do zmiany linii lotniczej w Bangkoku, a nie za bardzo są inne loty przez inne kraje. Znaczy nie ma, bo byśmy z nich skorzystali. Albo zgłosić się do pierwszej linii lotniczej po to, aby dołożyć do tej trasy jeszcze jeden bilet, żeby tę samą trasę z tymi samymi samolotami zrobić, tylko pod banderą jednej linii. Jutro jest jeden lot. Niestety na drugi lot jutro nie ma miejsc, więc musielibyśmy utknąć w Dosze na 22 godziny. Wtedy się nasz test na COVID kończy. Wiedzieliśmy, że kupowanie biletów u pośrednika może się wiązać z komplikacjami, ale kurde, nie spodziewałam się, że aż z takimi. I że to będzie tak drogie. I że to będzie tak skomplikowane. Bo oczywiście wszelkie zmiany są płatne. I to dużo. Jak za nowe bilety nie ma. Po godzinach spędzonych na telefonie, nie przesadzam, to były godziny, stało się jasne, że bilety nam przepadły na dobre i trzeba będzie kupić nowe. Nie chcieliśmy też nadwyrężać gościnności naszych przyjaciół. Pamiętacie tego znajomego, który zaprosił do siebie do domu osobę z Ukrainy? Kolejnego dnia miał wyjechać na kilka tygodni i w związku z tym mogliśmy się zatrzymać u niego. No tak, bo my właśnie kupiliśmy bilety na niedzielę, więc no oczywiście nie... No oczywiście nie, natomiast teraz kurde wychodzi na to, że ty też masz zagrożoną jakąś sytuację, skoro gość jest pozytywny, tak? Ma koronę i no Szymon ma negatywny test, no ale w sumie ten gość dopiero tam jest w domu od jakichś 2 dni. No i co? No i gość ma koronę i w związku z tym Szymon też nie może pojechać na ten wyjazd. No bo będzie to zagrażało innym uczestnikom tego wyjazdu siłą rzeczy. No także no słabo, nie? Zostaliśmy więc u Ewy i Adama, śmiejąc się przez łzy, że już nigdy nie zaproponują nam noclegu. A na koniec dnia dowiedzieliśmy się jeszcze, że ktoś z rodziny Mateusza, z kim Mateusz poprzedniego dnia się widział, dzisiaj otrzymał pozytywny wynik testu na COVID. Więc każdy z nas może być już chory. Dobrze więc, że lot mamy dopiero za kilka dni. Zdążymy w razie czego go w porę przełożyć, ale właśnie, to nie będzie bezstresowe oczekiwanie. Sometimes you're a fire, sometimes you're a ghost. Sometimes you can tell me all the things that I love the most. Sometimes you're a queen, sometimes you're a curse, and sometimes a whole lot worse. Yeah, nobody's quite like you. Bardzo dziękujemy mBankowi za wspieranie naszych podróży, niezależnie od okoliczności. I ten fragment miał wyglądać zupełnie inaczej, ale życie! Nie spodziewaliśmy się, że będziemy teraz w Polsce, że nie będziemy w Kambodży, a zamiast tego będziemy mieszkać kątem na kanapie w salonie naszych znajomych i nie będziemy mieć żadnej gotówki, dlatego że wszystko, co mieliśmy, zamieniliśmy na dolary. Wspólnie jemy, wspólnie zamawiamy jedzenie, czy robimy zakupy, pewnie będziemy się rozliczać też na koniec naszego pobytu tutaj za rachunki, za prąd czy wodę. I co w tym przypadku robimy? Korzystamy z Blika i funkcji przesyłania pieniędzy na numer telefonu. W apce wchodzimy w Blik, następnie w przelew na telefon, wybieramy osobę z kontaktów lub wpisujemy numer, wpisujemy kwotę i już.
Osoba, której robimy przelew w taki sposób, nie musi być klientem mBanku. Dostanie pieniądze na swój rachunek w innym banku. Przydaje się to w momencie, kiedy trzeba oddać komuś kasę za pizzę albo na przykład zrobić zrzutkę i nie trzeba angażować tej drugiej osoby do tego, aby teraz szukała numeru swojego rachunku, aby zrobić jej przelew, tylko po prostu szukamy my numeru telefonu, który pewnie mamy już w kontaktach i tyle. Szybko i wygodnie. Nie, bo się objadłam. Muszę zalec. Jutro mamy test na COVID przed lotem. Dlatego dzisiaj robimy sobie taki tańszy, na wszelki wypadek, zanim pójdziemy na ten właściwy. Brakuje mi jednej części w tym teście. Jednego elementu. Kupiłam 2, ale... No żeż kurde! Czegoś brakuje? Tej takiej pipety. Chyba, że umyjesz moją tubę. Ale to chyba jest mało. Czy coś może pójść tak, jak powinno? To jeszcze raz. Nie jedz do ludzi, mówię. Te testy to są trochę takie, jakbyśmy wszyscy nagle małymi chemikami zostali, nie? Otwieramy buzię. W ogóle nie czuję tego, że jutro jest już nasz lot i że dokądś lecimy. Czekamy na wyniki testu. 4 dni się izolowaliśmy na wszelki wypadek, aby nikogo nie zarazić. Ale nie mamy żadnych objawów. Wczoraj zrobiliśmy sobie testy i wyszły negatywne, więc powinno być ok. Ale jak wiemy, wszystko się może wydarzyć. Czy ten film może być jeszcze dziwniejszy? Mam. Negatywne 2, ale się system zrąbał i musimy jechać do laboratorium, żeby odebrać wyniki, bo się nie da online. Witajcie w Phnom Penh! Głośno, parno, duszno, wilgotno, pachnie spalinami, spalonymi śmieciami, ale też jedzeniem ulicznym i tym wszystkim jest się oblepionym, tak dosłownie oblepionym. Mam wilgotną skórę 5 minut po wyjściu z klimatyzowanego pokoju w hotelu. Bardzo nie lubię Phnom Penh, ale uwielbiam Kambodżę, o czym dobrze wiecie. To jest moje miejsce na ziemi, jutro jedziemy na wieś. To jeszcze nie jest koniec tej podróży. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Wreszcie. Skomplikowały się podróże. Mówię to z perspektywy kogoś, kto 4 lata temu za bilet w 2 strony do Kambodży płacił 2-3 tysiące złotych. I to był bilet, który umożliwiał później tanie podróżowanie między krajami Azji Południowo-Wschodniej, tak jak to zresztą robili backpackersi z całego świata. Mnóstwo to było młodych ludzi na tak zwanym gap year, czyli takiej przerwie po szkole średniej przed pójściem na studia. Mnóstwo ludzi ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Tutaj naprawdę było zagłębie turystyczne. I to się zmieniło, bo bilety tutaj są teraz dużo droższe, a przemieszczanie się między tymi krajami jest praktycznie niemożliwe w takim wymiarze, jak to było kiedyś. Można pojechać do Tajlandii, ale trzeba tam spełnić szereg wymogów, aby dostać Thai Passa. Wietnam zamknięty, Laos zamknięty, Chiny zamknięte na amen, nie wiadomo kiedy się otworzą. Filipiny mają się chyba otworzyć, ale nie wiem jak to wygląda w momencie, w którym oglądacie film. To samo z Indonezją, Malezja zamknięta. Ja chciałam na przykład za miesiąc pojechać na miesiąc do Tadżykistanu. Mam tam już nagranych kilka kontaktów, miałam tam robić serię filmów samotnej podróży. Mateusz miał tutaj zostać, ale to się nie uda, dlatego że nie ma żadnych sensownych połączeń, które kosztowałyby mniej niż 10 tysięcy i leci się 2 doby. No i do tego jest wojna
która sprawia, że jechanie do krajów byłego bloku radzieckiego też jest ryzykowne, bo są one bardzo uzależnione od rosyjskiej gospodarki. Dużo się zmieniło, bardzo dużo. Nie mówię tego po to, aby się żalić, tylko żeby stwierdzić fakt, bo można oczywiście rozpatrywać to w kategoriach takich, czy to dobrze, że podróże były takie tanie, że były tak ogólnie dostępne dla wszystkich, no ale to jest temat na zupełnie inny czas. Ktoś właśnie łączył klimatyzację, więc zaraz tu będzie bardzo głośno i gorąco. Idziemy. Moja mama się ucieszy, że chodzę w kapeluszu od niej. Wszyscy motocykliści tutaj, którzy teraz na mnie patrzą, są w maskach. Ale niech was to nie zmyli, że to jest coś związanego z pandemią. Tutaj ludzie zawsze nosili maski, jeszcze zanim była pandemia. 4 lata temu też jeździli w maskach, antysmogowo po prostu. Busy w Kambodży to osobny odcinek w ogóle. Będziemy jechać autobusem nocnym, w którym się leży. Jeśli kiedyś będziecie na taki iść, nie czytajcie komentarzy w internecie, dlatego że to was odstraszy. Tutaj nikomu nie przeszkadza to, że klimatyzacja nie działa, że czasami działa za mocno, że czasami bywa brudna pościel, czasami, że coś jest nie o czasie. Nie czytajcie komentarzy, po prostu cieszcie się, że jest transport, że możecie się położyć i tyle. Czasami są takie podwójne łóżka, czasami są pojedyncze. Jak się podróżuje samemu i się trafi na łóżko podwójne, to czasami można wylądować na jednej pryczy z kimś, kogo się nie zna. Autobusy wypakowane są niemal po sam dach, przeróżnymi towarami, żywymi zwierzętami. My jechaliśmy z kurami, ale muszę przyznać, że ten nasz konkretny przejazd był bardzo w porządku. Prawie punktualnie, z optymalną temperaturą w środku i choć tej nocy żadne z nas nie zmrużyło oka, uroki jetlaga, dotarliśmy bezpiecznie na miejsce. I to jest już koniec naszej podróży. Dotarliśmy do celu.